witamy Was z Koron, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy będzie tutaj cokolwiek słychać. Mam nadzieję, że tak. Jest trochę głośno. Wypożyczyliśmy sobie właśnie nasz prywatny tour i mamy do wyboru bardzo dużo opcji. Mamy taką kartkę, na której są wszystkie wycieczki. Jest to dużo fajniejsza opcja, ponieważ wzięliśmy sobie łódkę na 3. Jest to o tyle fajne, że za całą łódkę, za wypożyczenie zapłaciliśmy taką samą cenę, którą agencje chciały od nas za osobę. Jedyne co tu dokupiliśmy sobie jedzenie i wypożyczyliśmy maski do nurkowania. Ogólnie tak jak Magda już Wam wspomniała, tu mamy taką kartkę i tu jest pokazane, że zapłaciliśmy 3,5 tysiąca filipińskich pesos za prywatną łódkę na cały dzień. A tak jak już wcześniej Magda powiedziała, to była cena w hotelach za jedną osobę. Właśnie dopłynęliśmy na Barracuda Lake. Są to takie ryby, które podobno atakują ludzi, ale podobno tutaj są przyjazne, więc mam nadzieję, że wszystko będzie git i przeżyjemy. Let's go! Thank you very much. Wow, oh, oh. Thank you very much. Właśnie weszliśmy, około 10 minut trzeba iść, ale ścieżka jest bardzo ładna, jest wybetonowana, są schody, patrzcie. Jak się idzie? Nie wiem, to jest dopiero początek. Wymagane są, jak się nazywa? Life jacket. Kamizelki, ze względu na to, że w ostatnich latach chyba 2, 3 osoby utonęły, więc dla bezpieczeństwa oni nie chcą ryzykować i teraz wszystkie osoby muszą mieć te kamizelki, więc zobaczymy, czy tam można ściągać i przymrużą na to oko, czy nie. Wydaje mi się, że nie przymkną na to oka. I oprócz tej miejscówki jeszcze są 2 albo 3, na których też potrzebujemy mieć te life jacket. Jest trochę ludzi i są ludzie, którzy pływają bez kamizelek, więc podejrzewam, że można. A no dobra, może pływali w kamizelkach i nie chcą iść z nimi z powrotem, ale co widzę, to to, że ta infrastruktura tutaj taka turystyczna jest bardziej właśnie rozbudowana. W El Nido raczej nie było czegoś takiego, a tutaj wszędzie są takie kładki. Jezioro nie spełniło naszych nadziei. Ani jednej barakudy na horyzoncie. Wracamy na łódź i obieramy kurs na przepiękną plażę. Jak? Podoba się Wam? Bo nam bardzo. Tak jak El Nido nie było zbyt urokliwe, może ze względu na pogodę, pewnie się już powtarzam któryś raz, to tutaj naprawdę bardzo dobrze wygląda ten kolor wody z tym słońcem. Generalnie jesteśmy teraz na przepięknej plaży. Ogólnie jest cudownie, ale słońce nas tak pali. Ja zostałam spalona na skuterze wodnym. Nie, chciałabym. Na skuterze zwykłym. Po prostu jeździliśmy sobie po wyspie. Ręce mi płonęły. W tym momencie płoną mi pośladki i nogi z tyłu. Okazuje się, że snorklowanie w godzinach szczytu nie jest za dobrą opcją. I być może dlatego wszyscy mają wtedy przerwę na obiad. Jesteśmy generalnie teraz na przepięknej, malutkiej wysepce i jesteśmy tu w zasadzie sami. Nie licząc tych 2 grup 20-osobowych, to tak. Żartuję. Żartuję. Tak, jesteśmy praktycznie sami. Nie wiem, cóż mogę dodać więcej, teraz to już mnie zagięłaś. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy w Azji, ponieważ jest tania do podróżowania. To jest tania do podróżowania i jest akurat tutaj na przełomie stycznia, lutego i marca bardzo dobra pogoda. Względem innych atrakcyjnych krajów, które były na naszej i są na naszej bucket liście. Nie widziałam tego wraku, co stoi na tym, na skale.
Jesteśmy po obiedzie, wpadliśmy na tą plażę i przypuszczam, że to jest już ostatnia destynacja, którą dzisiaj odwiedzimy. Jutro najprawdopodobniej też weźmiemy sobie tą łódkę i popłyniemy z nimi po prostu w bardziej odległe destynacje, ale zaczniemy od godzin wcześniejszych, bo dziś tak naprawdę wypłynęliśmy dopiero o godzinie 9. W ogóle nie wiem, czy już Magda dała takiego tipa, że trzeba wziąć i sobie to w porcie wynająć. Tylko najlepiej zrobić sobie to z jednodniowym wyprzedzeniem, ponieważ jeżeli zrobicie to w ten sam dzień, to wypłyniecie tak jak my koło 9, a to nie jest zbyt dużo czasu, bo akurat wpadacie na wszystkie miejscówki wtedy, co już są tam inne grupy, chyba że sobie wybieracie jakieś inne specjalne. No i plan jest taki, że jutro jak weźmiemy, to po prostu popłyniemy na te dalsze i zobaczymy, czy będzie tak fajnie jak dzisiaj. Ogólnie to jeszcze się nie zdążyłem posmarować i to może być dosyć spory problem jutro, albo już nawet dziś wieczorem, ale jakoś nie było na to jeszcze czasu. Każda z tych miejscówek jest tak naprawdę płatna. Podjechanie do jakiejkolwiek zatoki kosztuje między 150 a 400 pesos, po prostu za to, że tam przyjechaliśmy ekstra. Może też jeszcze wchodzi w to jakaś opłata łodzi. Za mną widzicie jakiś domek. Często w ogóle tam w poprzedniej zatoce widzieliśmy w ogóle całe gospodarstwo. Ktoś miał właśnie nad taką błękitną laguną, także niesamowicie miał tam kury i wszystko, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ogólnie jest tu bardzo duża bieda. Nie dało się tego nie zauważyć, jak przyjechaliśmy do Manili i podróżowaliśmy później z Puerto Princessy aż do Coron. Jest to bardzo duża bieda. Na przykład nasz kapitan powiedział, że zarabia 300 pesos dziennie. No to 300 pesos dziennie pływa od 2008 roku. No to są bardzo małe pieniądze. Naprawdę bardzo małe. Najśmieszniejsze jest to, że woda jest cudowna, jest bardzo ciepła. Ja nienawidzę zimnej wody. Uwielbiam gorącą wodę. I to jest dla mnie genialne po prostu, że mogę wskoczyć do wody w każdej chwili i jest mi ciepło. Wyjdę z wody, wieje wiatr, nie wieje, nieważne, jest i tak mi ciepło. Więc to jest genialne, to jest nasza łódka. Sebu, powiedz mi parę słów do kamery. Co sądzisz o dotychczasowej przygodzie i wakacjach? Bardzo dobrze. Warto jechać taki też szmat drogi, tyle tysięcy kilometrów, spać po lotniskach w Tajwanie? Warto, ale dla samej wody. Dla samej wody. Dla samej wody. Raczej nic poza tym. Ale bieda jest konkretnie. Bieda jest nieziemska. I świat jest inny. To, co jest tutaj, a to, co jest w Europie, to są dwa różne światy. To jest niebo a ziemia. Ale klimat jest, nie? Klimacik jest. Jeżdżą takimi motorami. Takimi jak my za młodu. Poskładany z 10. Ledwo co jedzie. Ale jedzie. Tłok drewniany. Tłok drewniany. I nie ma widoku, żeby było coś lepiej. Nie ma. Nie ma. No gość mówi, że zarabia 300 dziennie. 300 to jest 21 zł na polskie. 21. Za No cały to dzień. ile tygodniowo ładuje? To niech ma tych 6 dniówek, to zarobi, nie wiem, 120, 132? No. 1200. 1320. No nie. Nie no. Trzy razy. Nie, 3 razy 6. Czekaj. 6 to robi tam 130 zł. Za? Tydzień. 130 zł. Za tydzień. Razy 4? No to będzie zarobić 400, nie wiem, z 6 stówek jak zarobi, z 550. To lipa. To trochę lipa. I pomyśl, jak oni muszą reagować, jak im mówisz, że o ja, wow, ale mieszkacie w raju, nie? A oni mówią, no tak, a i tak mówią, no ale że się mało zarabia, nie? I że jest bieda i tego się nie da ukryć. Więc myślę, że im się trochę te piękne widoki mogły przejeść. Może nie styl życia, bo mają taki swój, ale myślę, że widoki mogły im się przejeść już i... Nie, ale to jest raj, ale nie do końca. Zależy z której strony popatrz. No tak. Im ładniej, tym więcej kontrastów, nie? Tak samo jak twierdzę, ja tak twierdzę, że im więcej wolności, tym bardziej niebezpiecznie. Tak jest. Tak jest. No to dobra, to my idziemy się pływać. Bajo. Bajo. Z góry wszystko wygląda spokojnie, ale to, co najciekawsze, dzieje się pod powierzchnią. Podwodny świat jest niesamowity, choć w wielu miejscach, tak jak tutaj, rafa powoli umiera. Bielenie raf to globalny problem, który dotyka nawet najpiękniejsze zakątki oceanu. Dlatego warto je zobaczyć właśnie teraz, zanim znikną. Bo ocean to nie tylko wakacyjna sceneria, to większość naszej planety, dlatego nie traćcie czasu. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i suba, a my już szykujemy kolejne przygody. Do zobaczenia pod wodą.